Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj taki odcinek z prac serwisowych. Rzadko robię takie filmy, bo troszeczkę ciężko jest robić urządzenie, naprawiać, jednocześnie pokazywać. No to są małe sprzęty coraz bardziej, ale w związku z tym, że ten sprzęt jest dosyć ciekawy i same uszkodzenia jego też, jest to radyjko sprzed ponad 30 lat, no postanowiłem, że parę tutaj informacji i parę rzeczy Wam pokażę, jak to urządzenie wygląda, jak zostało zbudowane, jakie tutaj ma usterki. Samo urządzenie pokażę Wam w tej chwili na zdjęciu. Jest to ICOM IC3700, jest to radiotelefon dwupasmowy z pasmem 23 cm i z pasmem 70 cm lub też widziałem wersję z pasmem 2 metry. Także w takich wersjach te radiotelefony były robione. W tej chwili widzicie już tutaj całość rozłożoną. I tak pokrótce Wam opowiem najpierw, z czego się składa ten radiotelefon. Później parę rzeczy na temat właśnie usterek. No sam radiotelefon to standard, wiadomo, musi mieć tutaj panel. Troszeczkę zrobimy przybliżenie, żeby to było wszystko lepiej widać. Panel czołowy. Do tego panelu założony jest wyświetlacz. I to wszystko siedzi w takiej tutaj zamkniętej części. I to się podłącza do tej części radiotelefonu, w której najpierw są dwa moduły. Moduł logiczny i moduł AF, czyli Audio Frequency. Zaraz dlaczego tak jest, to Wam opowiem. No i do tego już następna część, nie powiem, że główna, bo konstrukcja tego radiotelefonu jest bardzo ciekawa, o czym za chwilę. Ta część tutaj, do której podłączamy tamto. Jak jest zbudowany ten radiotelefon? Dlaczego mówię, że jest ciekawie? W latach 90. zarówno firma ICOM, jak i Kenwood i prawdopodobnie inne, niektóre być może też, robiły w taki charakterystyczny sposób radiotelefony wielopasmowe. To są po prostu tutaj, jak widzicie, dwa moduły. I te moduły mogą być na różne pasma. Ten radiotelefon występuje też w paśmie 2 metry 70 cm. Jest to ICOM 2700 w tym momencie. I takie mamy dwa moduły. Tutaj w tych modułach jest cały tor odbiorczy i nadawczy. Także tutaj wszystko w tym siedzi. W Kenwoodzie były wersje 3-pasmowe i tam można było sobie konfigurować na przykład 28, 50 MB, 144, 430, 1,2 GB. I w zależności od tego, jakie moduły wsadziliśmy, no wtedy radiotelefon nam pokazywał to, co trzeba, wykrywał te moduły i mieliśmy 3-pasmowy radiotelefon na różne pasma. Także tutaj w tych częściach mamy nadajnik i odbiornik. I tak naprawdę te moduły to jest najważniejsza część radiotelefonu. Czyli część audio, która odpowiada za przełączanie sygnałów audio, zarówno mikrofonowych, jak i głośnika. No oczywiście stabilizatory, zasilanie. I tutaj te złącza, w które podpinamy tamte moduły, także tutaj też następuje dystrybucja tych sygnałów. No i moduł logiczny, który ma procesor sterujący całym radiotelefonem i też pewne elementy zasilania. Na moduł ten, jak widzicie, można włączyć tutaj dodatkowe opcje UT66, tutaj jeszcze jakaś druga opcja jest możliwa do podłączenia. No i oczywiście moduł wyświetlacza. Ale co ciekawe, dopóki nie zerknąłem na schemat i opisy, tak nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi, bo jak się dobrze przyjrzymy, no nie wiem, czy to nam się tu jest widać, siedzi tutaj układ MC3371 i filtry 455 kHz. No więc tak by wyglądało, że na module wyświetlacza jest zamontowana pośrednia przemiana i tutaj dekoder. No bo MC3371 jest to odbiornik jednoukładowy FM do 60 MB, no ale też ma ten układ przemiany i pośredniej, także czasami jest stosowany jako układ właśnie tutaj w odbiornikach. No i tak mnie troszeczkę to zdziwiło, ale w końcu udało się część schematu zdobyć, przeczytałem opcje i jako ciekawostka, zwłaszcza, że dlaczego mnie zdziwiło, ten moduł jest łączony kabelkiem z modułem z modułem logicznym. No i tam przechodzą tylko sygnały sterujące, zasilanie, tam nie ma audio, tam nie ma pośredniej, tam nie ma nic, więc tak troszeczkę to dziwnie wyglądało. Tu jest takie dziwne złącze się okazało. Ten odbiornik, jest to odbiornik 455 kHz, zgadza się, ale jego źródłem jest tutaj, nazwijmy to fotodioda, czyli odbiornik sygnałów świetlnych, no podczerwieni tu w tym wypadku i służy to jako
odbiornik bezprzewodowego mikrofonu. Do tego radiotelefonu, do tej serii były produkowane mikrofony bezprzewodowe nadające na podczerwień. Emitowane sygnały były przez diody IR. No i to urządzenie, znaczy ten element stanowił tutaj odbiornik. Również można było sterować tym radiotelefonem, także ten mikrofon był bardzo rozbudowany. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi, co mnie tutaj w tym urządzeniu zdziwiło. Oczywiście jeszcze tutaj standardowo pokrywy, no tutaj nic. Mikrofon, głośnik i standardowy mikrofon Hikoma MH78. No widać, że troszeczkę to jest zdezelowane, aczkolwiek jak na te 30 lat i warunki, w których to podobno było przechowywane, to aż tak tragicznie nie jest. Tutaj to wszystko wygląda w miarę ok, no ale niestety nie działa. No i teraz przejdźmy tutaj do podstawowego tematu, czyli serwisu tego. Może komuś te informacje się przydadzą, jak będzie chciał podobny radiotelefon naprawiać. Są dosyć popularne, no powiedzmy, te urządzenia, aczkolwiek 3700 jest to radiotelefon robiony wyłącznie na rynek japoński, także to już zupełnie inna bajka, ale można sobie coś takiego też kupić. Co dolega temu radiotelefonowi? No na razie nie wiadomo, co dolega, na pewno nie działa. Pierwsze próby z zasilaniem pokazały, że jest gdzieś zwarcie w układzie. Także tutaj oczywiście robiłem to na małych prądach, na innych napięciach, żeby tutaj bardziej tego nie spalić, nie puścić z dymem. Więc to nie na tej zasadzie. Pamiętajcie, że jak podłączacie nieznane urządzenie, które nie wiadomo jak się zachowuje elektrycznie, no to lepiej nie podpinać go pod zasilacz standardowy 13,8 20 A, no bo możemy tutaj więcej wtedy jeszcze zniszczyć niż już jest zniszczone. Także tutaj zaczynaliśmy od 50 mA, ogranicznik 8 V, no i tak doszedłem, że jest gdzieś zwarcie, napięcie spada mniej więcej do 5-7 V, aż tak ogranicza zasilacz przy tym poborze prądu, w zależności tutaj jak ustawię ograniczenie, także 100-200 mA te radio cały czas ciągnęło, a nie powinno, no bo tutaj przy samych modułach ten prąd powinien być dużo mniejszy. Oczywiście w dalszym etapie, jako że można to wszystko rozłączać, tak jak wiecie, i te moduły nadajnika, odbiornika nie są istotne dla pracy modułu sterującego, no więc zacząłem się bawić samymi tymi modułami, tylko do nich podłączać zasilanie i tą drogą znalazłem, że problem jest na tym module audio. No i teraz będę szukał, co dalej. Ale nie tylko o tym chciałem powiedzieć. Niestety ten radiotelefon była już próba naprawy przez jednego z poprzednich użytkowników. Kompletnie ta próba nieudana. No co więcej, on tu popsuł, można powiedzieć, to urządzenie. Radio cierpi, no jak to większość urządzeń z tego czasu, na wylewy z kondensatorów elektrolitycznych. Ja tu już wcześniej takie 3 te kondensatory, które totalnie były wylane, wylutowałem. Problem jest, że ciężko znaleźć obecnie kondensatory o tych gabarytach. To jest około 3 mm średnica, większość ma w tej chwili co najmniej 4, więc też będzie troszeczkę problemu z przylutowaniem. One były tutaj na tej płytce logicznej, w tej części. Płytka była troszeczkę zalana, ja to już wyczyściłem. Tu dodatkowo brakuje jednego elementu, jest dosyć ta ścieżka, ta płytka przypalona, ale to jest, jak się dowiedziałem później od jednego kolegi z Japonii, standardowy mankament tych urządzeń, że właśnie wylanie tych kondensatorów powoduje spalenie tego rezystora. Rezystor co prawda tutaj jest mało istotny tak naprawdę do takich testów na radiu, bo on zasila tylko gałąź podającą napięcie na mikrofon, także bez tego całe urządzenie powinno nam chodzić, ale jednak, tak jak powiedziałem, nie chodzi. Ale co najciekawsze, tak jak wcześniej wspomniałem, panel wyświetlacza z panelem logicznym łączony jest kabelkiem. I tu jest reszta tego kabelka. Kabelek już nie miał wtyczek, bo poprzedni użytkownik, nie wiem co zrobił z nimi, co tam się stało. Ten kabelek był po prostu przylutowany do tych gniazdek. Aczkolwiek słowo przylutowany no troszeczkę jest na wyrost. Tutaj widzicie, jak wyglądają te gniazdka, a ja Wam zaraz na zdjęciu tutaj pokażę, jak to wyglądało
w momencie, kiedy do mnie dotarło. Tak wyglądało jedno z gniazd, które było na płycie logicznej. Część drutów była już luzem oderwana. No nie wiem, jak to można aż tak pięknie popsuć. A tak wyglądało drugie gniazdo i sposób przylutowania, jeżeli chodzi o panel wyświetlacza. Także ktoś tutaj się mocno postarał. Niestety to być może i tym też coś popsuł, bo tam były zwarcia między pinami i tak dalej, więc to niestety. No, kolejny przykład i kolejne urządzenie, które tutaj mam. Tak jak już czasami zaznaczam, że większość urządzeń trafia do mnie po innych serwisach, łącznie z tymi tak zwanymi renomowanymi. Większość na szczęście udaje się naprawić, ale koszty rosną diametralnie. Gdyby nie było tych uszkodzeń, co robiły dodatkowe inne serwisy, to naprawa byłaby dużo tańsza. Także w tej chwili w tym urządzeniu będę badał tą płytkę, czyli ten moduł AF, bo on powoduje zwarcie. Także tutaj metodą odpinania zasilania od poszczególnych układów, metodą oczywiście bardzo przydatną w naszej pracy serwisowej w dzisiejszych czasach, to jest obserwacja kamerą termowizyjną, bo wtedy widzimy, jakie elementy i miejsca się grzeją. No w tym momencie, jeżeli urządzenie pobiera około 1 W, no gdzieś ta moc musi się wydzielić, także różnica temperatury nieduża, ale na kamerze termowizyjnej widoczna będzie, także zawsze w elektronice tego typu, zwłaszcza w urządzeniach zasilających, przewodach, no w elektryce, energetyce tak samo. Stosuję już od dawna na co dzień kamerę termowizyjną jako takie jedno z podstawowych narzędzi, którym można zobaczyć to, czego oko nie zobaczy. Żadne tam psikacze zamrażające i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Też tam zobaczymy, ale wtedy możemy troszeczkę jej płytkę zniszczyć. Inne rzeczy to są takie już metody niepopularne. One były dobre 20 lat temu, jak mieliśmy w sprayu zamrażacz, psiknęliśmy i nam to się pokazało. Teraz mamy do tego celu zupełnie inne narzędzia, których cena jest troszeczkę niższa. Także to tyle z tych informacji na tą chwilę w tej części, bo tutaj oczekuję teraz na dostawę pewnych elementów. Będę tutaj wymieniał te gniazdka, te kondensatory i tak dalej. I w kolejnej części będę Wam chciał pokazać, co znalazłem, co w tym urządzeniu na pewno było nie tak, żebyście ewentualnie, tak jak powiedziałem, mieli już tutaj drogę otwartą, jakbyście takiego typu sprzęt trafili, czyli ICOMy 2700, 3700 i inne o podobnej konstrukcji. No i zobaczymy, czy to urządzenie da się przywrócić do użytkowania, no bo niestety tutaj na tą chwilę ilość tych elementów już niefunkcjonujących jest spora i jeszcze nie jest znaleziona tak naprawdę przyczyna, a dopóki nie uruchomię tej części, czyli tego sterowania całego radia, no nie jestem oczywiście w stanie sprawdzić modułów nadawczo-odbiorczych, czy one funkcjonują, czy nie, a z nimi, no powiedzmy z tym pierwszym tutaj dużego problemu nie ma, można go podstroić, można sprawdzić, ale żeby sprawdzić ten drugi, no to trzeba to wszystko rozłożyć, a najlepiej wtedy podpinać to na takich złączach, na takich ekstenderach, taśmach do płytek, żeby jeden jest w płytce, drugi na ekstenderze i żeby obydwa chodziły i to można było sprawdzić w urządzeniu, więc tutaj no niestety, jeżeli chodzi o sprawy serwisowe, jest to troszeczkę utrudnione. No ale miejmy nadzieję, że uszkodzenie jest tylko i wyłącznie w części tutaj sterującej, w tych płytkach. No zakładam, że w tej płytce AF, w płytce logicznej i w części zasilania tutaj właśnie, gdzie te kondensatory były, gdzie to troszeczkę jest przybrudzone. Już teraz nie, bo ja to przemyłem, ale nie ma tutaj specjalnie problemów. No najgorzej to są właśnie te gniazda, które trzeba wymienić, zmienić kabelek, podpiąć to wszystko. No i będę obserwował, sprawdzał dalej, czy to się uda, czy nie. Mówię, mam nadzieję, że przywrócę kolejne urządzenie po dziwnych serwisach i użytkownikach do stanu używalności. No tutaj jeszcze tylko Wam pokażę, że obudowa swoje przeszła. Dziwne tutaj, jakby to jakimiś chemikaliami było wyżarte, no bo tak plastik w taki sposób raczej by się tutaj nie zniszczył. Także sami widzicie, że radio jest po przejściach, no ale jeżeli ruszy, potem to się wyczyści,
To będzie całkiem fajny sprzęcik, dwupasmowy na 70 i na 2 metry. Także no, czas pokaże. Jak przyjdą części, przyjdą inne rzeczy, dalej będę się zajmował tym urządzonkiem, co zobaczycie w drugiej części tego filmu. A tymczasem dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania moich kolejnych filmów, jakie niebawem będę przygotowywał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.